Mariusz Ochocki, artysta ceramik, główny projektant i kierownik artystyczny Ceramiki Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o ceramice. Przygotowaliśmy kilka pytań, także mam nadzieję, że będzie nam tutaj miło porozmawiać o Twojej pasji i o Twojej pracy. Pochodzisz z Bolesławca. Można powiedzieć, że ceramika za sprawą Twojego taty była obecna w Twoim życiu od dziecka. Czy to już wtedy ta pasja się narodziła? Może to jeszcze nie była taka pasja, ale to już powolutku rozpoczynał się taki jakby proces nasiąkania tymi wszystkimi wartościami ceramicznymi. Ceramika była w domu, więc zainteresowanie tworzeniem tej ceramiki też jakby tworzyło we mnie wewnętrzną pasję. Z czasem odkrywałem coraz więcej tajników, chodząc do ojca do zakładu. Miałem możliwość spotykania się z projektantami. Były też organizowane plenery ceramiczno-rzeźbiarskie, więc moja ciekawość była przeogromna, obserwując pracę tych wszystkich projektantów, rzeźbiarzy, którzy tworzyli właśnie w zakładzie. Czyli byłeś takim cichym uczestnikiem już dolnośląskich plenerów artystycznych, tak? Tak można by ująć. Moje zainteresowanie, ciekawość była do tego rodzaju, znaczy do tej dotychczas jeszcze nie całkiem rozpoznana, prawda? Ale już ta ciekawość skupiała się na tworzeniu dla siebie pewnych rzeczy, lepieniu w domu z plasteliny. Później chodziłem do Domu Kultury, gdzie zajmowałem się i malarstwem, i tworzeniem różnych kompozycji plastycznych u pani Pytlińskiej. A skąd pomysł, żeby pójść do szkoły rzemiosł artystycznych? Czy to taka naturalna kontynuacja, czy jakiś szczególny impuls? To były kolejne odkrycia. Będąc w Krakowie, widząc ołtarz Wita Stwosza, wiedziałem, że został wykonany z drewna i akurat był to taki moment, kiedy fascynacja drewnem pokonała ceramikę. W tamtym czasie byłem bardzo mocno zainteresowany wszystkim, co było tworzone w drewnie. Samo tworzywo, drewno, ich układ słojów, sposób przygotowania tego wszystkiego, w ogóle jakiekolwiek elementy drewniane pochłaniały całą moją ciekawość. Później, tak. Rozumiem. Tak. No to bardzo ciekawe. To jak to się stało, że to jednak ceramika wygrała, ta glina, zupełnie inne tworzywo? Chyba bardziej plastyczne i bardziej też takie poręczne, bym powiedziała. Jak to można powiedzieć, fascynacja często jest zmienna. Po jakimś czasie spodobało mi się tworzenie form rzeźbiarskich. Doszła do tego glina i kamień. W Akademii Sztuk Pięknych miałem możliwość poznania nowe tworzywa, nowy sposób komponowania różnego rodzaju prac. Więc jakby powrót do gliny następował poprzez rzeźbę. Następne etapy to kontakt z osobami, które były na ceramice i starałem się tym osobom pomóc, ponieważ moje doświadczenie było o wiele większe niż osób, które zaczęły tam studiować ceramikę i poniekąd zacząłem z powrotem nasiąkać tymi wartościami ceramicznymi i kolejny etap to podjęcie pracy w zakładach ceramicznych. Bo jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Naturalne dla Ciebie było to, że po studiach tutaj wróciłeś do Bolesławca i z Bolesławcem związałeś swoje życie i prywatne, i zawodowe. Jednak okazało się, że tworzenie form ceramicznych jest równie ciekawe, co tworzenie rzeźb i wyszukiwanie ciekawych kształtów, nowych form jest bardzo pasjonujące i zacząłem odkrywać nowe rzeczy, które mógłbym zrealizować w przyszłości. Na początku były to połączenia form z płaskorzeźbą. Później przechodziłem w formy bardziej takie proste, geometryczne i to zaczęło mnie coraz bardziej pociągać aż do dziś. A czy na studiach już wiedziałeś, że to będzie ceramika użytkowa, czy jednak myślałeś, że będziesz bardziej skupiał się na tej ceramice artystycznej, takim rzeźbiarskim podejściu? Ceramikę użytkową znałem, a szukałem nowych wartości, czegoś, co można by poznać, upewnić się, co będę chciał w przyszłości robić. I kolejnym etapem, który właśnie skierował mnie w kierunku, ukształtował mnie w kierunku
tworzenia nowych form, to właśnie też kontakt z innymi ceramikami, którzy tworzyli swoje rzeczy. I były też takie historie, kiedy trzeba było pomóc im, bo nie potrafili sobie poradzić z wyrzeźbieniem uszka do filiżanki. Każda próba kończyła się tym, że te uszko pękało. Nie mogli sobie to z tym w jakiś taki naturalny sposób poradzić, tak jak w większości ceramików bolesławców, którzy sobie to robią bez problemu. W 1991 roku trafiasz do ceramiki artystycznej. Rozpoczynasz pracę jako młody człowiek, trafiasz pod skrzydła ówczesnego kierownika artystycznego, pana Bronisława Wolanina. To zapewne bardzo inspirujący czas i czas wielkiej nauki. Tak, to był moment, kiedy było to połączenie pasji, ukłonu w stronę tradycji, no i oczywiście wielkie wyzwanie, bo jednak kontakt z panem Bronisławem Wolaninem automatycznie narzucał bardzo wysoką poprzeczkę, którą należało pokonać, po prostu dochodzić do tych granic takich właśnie niemal perfekcyjnych. Pan Wolanin był perfekcyjny, więc trzeba było wytrzymać kroku i starać się, by jakiekolwiek nowe projekty były też również oczekiwaniem zakładu. Rozumiem. A powiedz mi, jak zaczynałeś pracę, czy to było takie zderzenie z rzeczywistością, wdrożenie się w te wszystkie specyficzne warunki produkcji? Czy jako młody człowiek myślałeś, że ta artystyczna dusza, że będzie można ją bardziej pokazać? Czy zderzenie z tymi technologicznymi warunkami, do których się trzeba jednak dostosować w takiej masowej, dużej produkcji, w wielkim zakładzie, to było ograniczenie, czy nie? Właściwie to trudno nazwać, może jest pewnego rodzaju ograniczeniem, ale ja do tego się przyzwyczaiłem. Dla mnie to nie była jakaś taka nowość. Ja już wcześniej, będąc w młodości w zakładach ceramicznych, obserwowałem, w jaki sposób się układa wszystko na wózkach, jak należy się trzymać pewnego rodzaju reżimu technologicznego i to w jakiś sposób nie było dla mnie jakąś taką przeszkodą. Po prostu jakby weszło w sposób naturalny. Rozumiem. Czyli znałeś całe te właściwości już wcześniej, dzięki temu było to po prostu prostsze. Było mi łatwiej, bo znałem specyfikę zawodu. W 2012 roku sam objąłeś stanowisko głównego projektanta i kierownika artystycznego. Minęło już 10 lat. Powiedz mi, jak pracujesz, jak projektujesz, bo pewnie na przestrzeni tych 10 lat to też się zmieniło. Na pewno się dużo zmieniło i w technologii, i w projektowaniu. Można sobie pozwolić na większe uproszczenia poprzez przygotowanie rysunków technicznych, takich potrzebnych na modelarnię. Dotychczas na początku, tworząc nowe wzory, najczęściej były te prace na papierze milimetrowym, ołówkiem kreślone linie. Tutaj do pomocy wchodzi już sprzęt komputerowy, to już można powiedzieć taki bardziej zaawansowany technologicznie i wtedy wykonanie jakichkolwiek rysunków jest dużym ułatwieniem, przynajmniej dla modelarzy, bo ta linia jest bardziej dokładna, precyzyjna i przy odtwarzaniu modelu modelarzowi łatwiej się skoncentrować na poszczególnych punktach niż kiedyś na rysunku, gdzie różnica grubości ołówka była często myląca. No właśnie, bo to jest tak, że projektant nie tworzy jakby w oderwaniu od całego procesu produkcji. Ty cały czas musisz mieć kontakt z poszczególnymi osobami, technologami, modelarzami, żeby te projekty ożyły, żeby można je było wdrożyć do produkcji, prawda? Tak, to właśnie ten kontakt, który miałem już wcześniej z ceramiką, ułatwi mi późniejsze przemieszczanie się przez poszczególne działy. Znałem dział podstawowy, czyli modelarnia, na której tworzono prototypy wzorów, które później w przyszłości będą produkowane. Następnie widziałem, jak koledzy odlewają formy robocze, z których następnie na odlewni czy formowni tworzone są wyroby ceramiczne. Później te wyroby, które zostały odlane czy zaformowane, trafiały na dół do pierwszego wypału. W tym pierwszym wypale można było zobaczyć pierwsze takie elementy, które mogły być niespodzianką przy
wypale ostrym i wcześniej można było ten proces zatrzymać, gdy okazało się, że to jeszcze jest nie to i należało dokonać jakiejś korekty. Następnie po tamtych ówczesnych korektach po biskwicie wyroby trafiały na malarnię. Na malarni tworzone były pierwsze ornamenty, dekoracje, które następnie były poszkliwione i wypalone na ostro. I dopiero ostry wypał pokazywał, w jaki sposób należało poprowadzić dalszą pracę, czy należy coś poprawić, bo często okazywało się, że ten wyrób jest nieco odmienny od tego, który był w tym projekcie pierwotnym, prawda? I więc takie drobne korekty nanosiło się już na tych modelach i kolejny wypał, drugi, już był właściwie tym ostatecznym. Ale były też takie przypadki, kiedy okazywało się, że na jednym modelu wykonywało się wiele prób i nie każda była tym, czego oczekiwaliśmy. Czyli żeby idealne naczynie trafiło do naszych rąk, trafiło na nasze stoły, to musi się troskliwie nim zająć sztab ludzi. Tak, grono osób, które bezpośrednio uczestniczą w wytwarzaniu tego wyrobu. Czyli Ty nie tylko projektujesz formę, ale również jesteś jakby koordynatorem do czasu, kiedy ten produkt, pierwszy prototyp zostanie wdrożony do seryjnej produkcji. Tak, bo muszę wiedzieć, co się dzieje na każdym etapie pracy. Każdy etap pracy wymaga pewnej uwagi i obserwacji, jaką zachowuje się na poszczególnych etapach. Ponieważ wyroby mają różne kształty, więc formy też nie są do siebie podobne. Nawet tworząc samą formę odlewniczą, trzeba się skupiać na tym, z ilu składa się części, jak poprowadzić przekroje, żeby można było oddać charakter kształtu. Już pomijam takie proste rzeczy jak filiżanka czy miska, prawda? Ale już na przykład przy dzbankach, przy koszyczkach, przy niektórych tackach czy szczególnych półmiskach już trzeba zwracać uwagę na pewne działania fizyki w piecach ceramicznych i trzeba też zwracać uwagę, jakie są odkształcenia od linii pierwotnej i jeśli takie są zbyt dominujące odkształcenia, więc dokonuje się korekty i można powiedzieć, to jest jakby takie wyjście naprzeciw i poszerzenie pewnych elementów, żeby później zbiegły się w piecu w jedną linię. Czyli to projektowanie to nie jest tylko takie artystyczne podejście, to trzeba jeszcze być dobrym z chemii, dobrym z fizyki. Pewne rzeczy musisz trzymać w garści, prawda? Pamiętać, projektując, wymyślając jakąś piękną, kolejną formę nad tym, czy da się to powielić, powtórzyć, czy da się to wyprodukować w takiej postaci, tak? To już jest takie doświadczenie wieloletnie. To przychodzi tak, z latami, jest prościej, tak? Tak, po prostu to już jest bardziej przewidywanie, jak się wyrób dany zachowa w zależności od przekroju. Wiadomo, im ścianki wyrobu, na przykład przy półmiskach prostych, prostokątnych, im wyższe są, tym bardziej ulegają deformacji i trzeba przewidzieć dokładnie, ile dać wyprzedzenia, żeby ostatecznie po wypale ostrym już uzyskać ten efekt, który byśmy chcieli. A skąd pomysł na nowe formy? No bo wiem, że zaprojektowałeś już ponad 650. Rozumiem, że pamięta się pierwsze 20-50, a później jak cały czas zachować tę świeżość i żeby te wzory były nowe, ciekawe, inne od tych, które już powstały w latach wcześniejszych. Jak to robisz? To jest obserwacja tego, co się dzieje wokół nas. Uczestnictwo w wielu wystawach, wyjazdach, czy zagranicznych, czy poznawaniu różnych kultur w jakiś sposób pobudzają wyobraźnię, jak chciałbym, żeby dane wyroby wyglądały. Obserwując też naczynia użytkowe w różnych krajach, zwracam też uwagę, czy da się to zaadoptować do naszych warunków, jak tą bryłę przekształcić, żeby to było takie bolesowieckie, żeby to było takie przyjemne dla oka, żeby forma była i estetyczna i funkcjonalna. Do tego dobrać odpowiednie proporcje, żeby te naczynie były takie wyważone, żeby to nie było takie monotonne tworzenie linii, bo najczęściej ceramika to są takie układy linii, przecięć i kątów, łuków. I to wszystko razem sprawia, że wyroby mają jakiś taki własny swój charakter. Wiesz, zresztą bolesławców wielu
projektantów szuka własnego charakteru, żeby mieć własny styl, żeby te wyroby były rozpoznawalne. Prawda. A wiem, że bardzo cenisz sobie bezpośredni kontakt z klientem, z kontrahentem, na przykład podczas targów Ambiente. Powiedz proszę więcej, czego można się dowiedzieć, mając kontakt bezpośrednio z użytkownikiem? To daje bardzo dużą informację o tym, czego klient oczekuje. Klient często oczekuje, żeby ten wyrób był dla niego i estetyczny, i funkcjonalny, i żeby spełniał jego oczekiwania. Więc ja po zapoznaniu się z jego oczekiwaniami staram się w głowie poukładać myśli w taki sposób, żeby z tego utworzyć konkretny projekt i później daję w formie propozycji klientowi, czy taki akurat mój sposób widzenia tego, co by chciał, mu odpowiada. Czyli cały czas trzeba być jakby na bieżąco, tak? Śledzić cały czas trzeba trendy, śledzić. nie wiem, nawet wnętrzarskie, kolorystykę, jak się zmienia, co jest modne po prostu, tak? Tak, oczywiście. Wszelkie takie wystawy artystyczne, nawet malarstwa pobudzają wyobraźnię. Tak się składa, że gdziekolwiek jestem w jakimś mieście, jest taka możliwość na wyjeździe obejrzenia jakiejś galerii sztuki czy wystawy, zawsze w jakiś sposób działa inspirująco. Czy to będzie wystawa mebli czy obrazów, zawsze jakiś swój ślad zostawia. No to, żeby dać wskazówki kolejnym projektantom, proszę Cię, podaj mi taki dekalog projektanta ceramiki, albo inaczej, czego należy unikać, żeby projektować nie tylko piękne rzeczy, ale właśnie bardzo też użyteczne. Już kiedyś usłyszałem takie zdanie, że do sukcesu nie ma windy, więc to wszystko wymaga ogromnego wysiłku i pracy. Trzeba pracować nad swoją wyobraźnią, szukać różnego rodzaju rozwiązań. Na początku obserwując, jak wykonują to inni mistrzowie, następnie zapoznać się z historią, jak było kiedyś wytwarzane wszystko w ceramice. Później postarać się poszukać własnych jakichś takich kierunków rozwoju, które pozwolą właśnie kształtować nowe formy, nowe kształty i zaciekawić tym wszystkich, którzy chcieliby takie coś kupić. Czyli nie ma drogi na skróty. Nie. Ciężka praca, ale myślę, że to też bardzo dobra wskazówka. Wiem, że do niektórych swoich form zaprojektowałeś również dekoracje. Opowiedz proszę trochę więcej o tym, jak powstaje dedykowana dekoracja na konkretną formę, dedykowana konkretnej formie naczynia. Skąd pomysły, inspiracje? Czasami właśnie, tak jak wspominałem, oglądanie wielu wystaw artystycznych, obrazów, czy meblarstwa, czy rzeźby, czy malarstwa w jakiś sposób działa inspirująco i wtedy oglądając takie różne ciekawe rzeczy szukam w swojej wyobraźni takich akcentów, które można by wykorzystać do wydekorowania powierzchni formy ceramicznej. Często przy projektach staram się, żeby te formy były o dużych przestrzeniach, powierzchniach, żeby dało się zastosować duże motywy dekoracji stempelkowych czy malarskich i to właściwie jest jakby kierowane w sposób tak prosty, żeby to łącznie całość dawało temu wyrobowi jakiś taki wyraz szczególny. I właśnie próbuję szukać takich dekoracji, które jakby zaspokoiłyby moją ciekawość, jakby ten wyrób wyglądał w danej dekoracji, czy to będzie dekoracja jasna, czy ciemna, czy w danych motywach będzie to korzystne, czy mniej korzystne i właśnie szukanie takich rozwiązań działa bardzo też inspirująco. Wspaniale. A powiedz mi jeszcze, brałeś udział w takim nietuzinkowym projekcie. Stworzyliście w ceramice artystycznej unikatową publikację o niezwykłych przygodach z Banka Franka. Opowiedz proszę trochę więcej, bo wiem, że nakład rozszedł się jak te przysłowiowe ciepłe bułeczki. Za co byłeś w tym projekcie odpowiedzialny? W tym projekcie byłem odpowiedzialny za wykonanie ilustracji. Natomiast sam pomysł, sama idea była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w ceramice będę mógł robić tego typu rysunki. Było to też w jakiś sposób inspirujące. Próbowałem najpierw sobie wyobrazić, jak to by wyglądało
i się zastanawiałem, czy będę w stanie temu podołać, bo dotychczas nigdy nie wykonywałem takich ilustracji. Ale po rozmowie z panem Grzegorzem Nowickim, autorem tekstu, no, trochę mnie zainspirowała ta treść, która została przez niego napisana. W ogóle jego utwory są bardzo takie przyjemne w czytaniu. Sposób jego pisania jest bardzo ciekawy i bardzo prosty. Łatwy właśnie do odczytania niektórych elementów, które były mi potrzebne do książki. Więc z tego tekstu staram się wyłowić swoje wyobraźni, jakbym chciał narysować poszczególne sceny, te, które zostały opisane, i dopasować te sceny do tekstu napisanego przez Grzegorza Nowickiego. Pracowałeś, wszystkie ilustracje stworzyłeś sam, czy współpracowałeś z kimś? Ilustracje tworzyłem sam, natomiast oprawę taką graficzną, stempelkową opracowała pani Maria Starzyk. Czyli jest to praca zespołowa. Praca zespołowa. Ja skupiłem się na głównych ilustracjach postaci, natomiast pani Marysia na tych elementach dekoracyjnych, stempelkowych, graficznych, te, które ozdabiały tekst pana Nowickiego. Tworzysz również rzeźby ceramiczne. Bierzesz udział w międzynarodowych plenerach ceramiczno-rzeźbiarskich. Czy nigdy dość tej gliny? Nie, gliny nigdy dość. Glina jest bardzo fascynująca. Glina właśnie przez swoją strukturę, przez swój dotyk odciska swój ślad, swoje myśli, swoje uczucia, swoje jakieś wrażenia. To wszystko można uwiecznić w glinie i to później wszystko można wypalić. Już kiedyś wspominałem, że aby cokolwiek wykonać z gliny, to muszą się spotkać trzy najważniejsze żywioły, czyli ziemia jako glina, woda i ogień. Woda jest niezbędna do tego, żeby uplastycznić tą glinę, Jasne. a ogień utrwalić wszystko i żeby to można było później mieć w formie gotowego kształtu, wyrobu, czy to będzie naczynie, czy forma rzeźbiarska, uwiecznić i po prostu brakuje mi słów. A czy glina jeszcze potrafi jako tworzywo Cię zaskoczyć, czy jest już tak przewidywalna, że nie ma żadnych zaskoczeń? Jest już tak opanowanym materiałem, że jest to w pewien sposób w 100% przewidywalne? Glina jest takim surowcem, który łatwo się przemieszczać przy tworzeniu różnego rodzaju kształtów. Czy to będzie glina do formowania mas, czy będzie glina szamotowa, to troszeczkę różni się strukturą po wypale, ale też w zależności od tego, jak się to kształtuje, to może być albo utrudnieniem, albo ułatwieniem. Czyli to jednak cały czas uczy pokory. Jest to tworzywo, które cały czas jakieś tajemnice skrywa i można podejmować cały czas nowe wyzwania. A jakie nowe wyzwania w pracy przed Tobą zawodowe? Czego jeszcze poszukujesz jako artysta, projektant? Jakie jeszcze szczyty do zdobycia? Masz jakieś wyznaczone? To się wszystko dzieje bardzo płynnie. Trudno określić, co jeszcze będę chciał w przyszłości za kilka lat robić. Ja żyję tu i teraz. Myślę o tym, co tworzę, co chciałbym zrobić w najbliższym czasie. Obecnie rozmawiałem z panią dyrektor o tworzeniu coś szczególnego dla Porsgrunn, tam gdzie byliśmy w Norwegii, i przyszło mi do głowy kilka pomysłów i z czasem zacząłem sobie tak układać w głowie, co można by stworzyć ciekawego. Norwegia kojarzyła mi się z takim krajem zielonym, poprzecinanym pasmami górskimi, z dolinami, z takimi terenami, gdzie jest mnóstwo trawy, zieleni, i przyszło mi do głowy, że można by zaproponować takie formy ceramiczne w kształcie kwiatków, listków, które kojarzyłyby się właśnie z tym miejscem, gdzie byliśmy ostatnio zwiedzać, oglądać i podziwiać. Bardzo interesujący pomysł. A czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? W przyszłym roku wielki jubileusz spółdzielni. Czy coś specjalnego, coś nowego z tym związanego planujesz? W projektowaniu oczywiście, jeśli chodzi o kolekcje, które będziecie zapewne Państwo, jak
każdego sezonu prezentować nowe. Jeszcze tego nie poukładałem sobie po kolei, co chciałbym robić, co pokazać, ale myślę, że samo przyjdzie po kolei. Na każdym etapie tworzenia coś na pewno zabłyśnie, jakaś inspiracja czy jakiś temat, który będzie można było później kontynuować i określić to jako coś wyjątkowego, coś szczególnego na taką okazję. Bo jubileusz wart jak najbardziej uwiecznienia. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję. Mariuszu, za rozmowę. Było mi bardzo miło Cię gościć. Do kolejnego zobaczenia. Do zobaczenia.